Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Ja Was witam ciepło i zapraszam na czytanie miesięczne na czerwiec. I tradycyjnie zobaczę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym miesiącu. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i związkowców oddzielnie. I całość zakończymy informacją, co wydarzy się w pracy i w finansach. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonować, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również. No wtedy można mieć taką większą wiedzę i wyciągnąć jakiś wspólny mianownik z obu czytań, ze znaku słonecznego i ascendentalnego. Skorpiony, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na czerwiec. As kielichów. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Dziwna rzecz, bardzo dziwna. Tutaj pojawiły się karty związane z uczuciami i miłością, ale nie będę tego czytał w ten sposób, bo czytanie na miłość i uczucia będzie zaraz po tym. Co odchodzi do przeszłości? Jak Wy się przedstawiacie? No słuchajcie, mam wrażenie, że skorpiony bardzo dają z siebie dużo, jeśli chodzi o uczucia, jeśli chodzi o relacje z innymi. Może też dlatego, że chcecie coś sobie albo im udowodnić. Jeszcze nie wiem, o co chodzi. Jaka będzie dla Was rada? Mam wrażenie, że też, już wiem, o co chodzi chyba. Skorpiony biorą dużo na klatę, że tak powiem, na swoje barki, dużo odpowiedzialności. Czują się jak osoby, które są silne, zdeterminowane, które wytrzymają wszystko. Ale słuchajcie, gdzieś pamiętajcie o tym, że jesteście tylko ludźmi. Też trzeba przyznać się przed sobą samą, bądź sobą samym do swoich słabości czasami. Czego nie robić, czego unikać. Okej, no to już wiem. Słuchajcie, mieszanka niewybuchowa, po prostu dziwna, dlatego że prawie karta jest inna, wszystko z innej parafii, ale powiedziałbym, że po prostu to może być związane z lekkim chaosem w relacjach, ale to zaraz. Zobaczcie, z przełożenia jest dla Was karta umiarkowania i bardzo dobrze, bo karta umiarkowania, która tutaj przedstawia władczynię żywiołów, która zresztą wygląda jak Sztorm z X-Menów, mogłaby sugerować, że w tym miesiącu trzeba spokojnie, na spokojnie, gdzieś wyciszać się i też mam wrażenie, że spuścić trochę z tonu i nie wymagać od siebie tak bardzo dużo, jak być może do tej pory się wymagało od siebie. Tutaj słuchajcie, ta karta mogłaby sugerować, że w tym miesiącu należałoby złapać taki balans również w relacjach z Waszymi bliskimi. A propos, balans związany z tym, ile Wy z siebie dajecie, a ile inni. Bo to też może być tak, że na przykład pokazujecie się tutaj jako osoba, która zawsze chętnie radzi, która chętnie kogoś wysłucha, która zawsze znajdzie jakieś rozwiązanie, ale to nie zawsze idzie w drugą stronę, dlatego że inni gdzieś nie chcą albo nie potrafią słuchać, ewentualnie to Wy nie prosicie o pomoc.
Zobaczcie, w ogólnej energii jest karta Asa Kielichów i patrząc na ten cały rozkład, As Kielichów mógłby mówić o jakimś rozemocjonowaniu. Raczej ta karta sugeruje, tutaj jakiś optymizm i radość, bardzo dobrze, ale mam wrażenie, że pewne sprawy możecie za bardzo brać po prostu do siebie. As Kielichów i karta umiarkowania to karty, które sugerują, że jest to fantastyczny miesiąc na to, żeby godzić się z innymi ludźmi, ale też, słuchajcie, zaprowadzać troszeczkę ładu i składu w swoje życie i jeśli chodzi o wasze emocje, o wasz system nerwowy. To też jest związane z tym, że może po prostu wydaje wam się, że inne osoby w waszym bliskim otoczeniu zrzucają na was odpowiedzialność za coś. Tak bym zasugerował. Zobaczcie, przychodzi do was karta Trójki Mieczy, która mogłaby mówić nie tylko o złamanym sercu, ale też w ogóle o pewnym, żalu, być może o tym, że jesteście osobami bardzo wrażliwymi w tym miesiącu, które bardzo łatwo zranić, ale nie do końca to pokazujecie. Tak bym zasugerował. Dziwny przekaz, prawda? Takie macie karty. Trójka Mieczy też może sugerować, że w tym miesiącu trzeba się zmierzyć z jakimś problemem albo z jakimś wyzwaniem, które w maju czy w ogóle w poprzednich miesiącach było gdzieś tam spychane na bok. Na zasadzie jakoś się rozwiąże albo mam jeszcze dużo czasu, nie muszę się przejmować i tak dalej, i tak dalej. Jest to czas, żeby przyjąć nad czymś kontrolę, a nie gdzieś tam sobie folgować. Być może, słuchajcie, kontrolę, jeśli chodzi o wasze relacje z innymi. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta 9 monet. A 9 monet to karta samowystarczalności. Zobaczcie, ona przedstawia elficę, która siedzi z pawiem ze swoim koszem owoców w swoim ogrodzie. Za nią jest jej pałac. I o co chodzi? Ta karta odchodzi do przeszłości, więc w tym miesiącu, mam wrażenie, trzeba się z innymi dzielić obowiązkami, prosić o rady, rozmawiać, mówić o swoich uczuciach i potrzebach, bo tak jak już mówiłem wcześniej, mam wrażenie, że jesteście super słuchaczami, bardzo chętnie innym doradzacie, zawsze znajdziecie jakieś rozwiązanie, ale gdzieś momentami możecie za bardzo wypierać to ze swojej głowy, że wy też czasami potrzebujecie poczuć się, jak to powiedzieć, emocjonalnie, żeby ktoś inny was wysłuchał, poklepał i nie chodzi tutaj o jakieś takie, wiecie, spijanie sobie z dzióbków, ale po prostu o przyznanie się również przed sobą, że nie jesteście tylko maszynami, a ludźmi, którzy mają emocje. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako 10 buław, a 10 buław przedstawia kogoś, kto dźwiga dużo na swoich barkach, dużo odpowiedzialności, bądź w ogóle bierze na klatę problemy innych. Taka troszeczkę Matka Teresa, tak bym powiedział. I ta karta mogłaby też sugerować, że w tym miesiącu ktoś z was zabiera się ostro do pracy, jeśli chodzi o pracę nad sobą lub o pracę nad sytuacją, która była wcześniej ignorowana, być może odkładana na później. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Tutaj w ogóle widzę jakieś skrajności, szczerze mówiąc, że skorpiony jak mafia albo kochają, albo nienawidzą. Słuchajcie, w Radzie karta Króla Monet, czy tam Królowej Monet, to już sobie odwracajcie. I jest to informacja być może, żeby spróbować gdzieś przyjąć kontrolę nad swoim życiem zawodowym, chociaż na końcu będzie czytanie na pracę i finanse. Ale ta karta może przedstawiać kogoś dojrzałego, kto właśnie panuje nad swoimi emocjami, kto gdzieś ich też nie ukrywa. I taka jest rada, żeby zachowywać się jak osoba dojrzała. Też żeby inni traktowali was jako osobę dojrzałą, której należy się szacunek. Ta rada też mówi o byku, pannie lub koziorożcu, o trygonie ziemi, jeśli wam to coś mówi. Czego nie robić, czego unikać? Jest to karta Trójki Buław. A Trójka Buław to jest, słuchajcie,
słomiany zapał, ale też słuchajcie, planowanie jakichś zmian większych w tym miesiącu. Wydaje mi się, że o takich większych zmianach w tym miesiącu wypadałoby może zapomnieć. Trzeba jakiś rozgardiaż obecny gdzieś najpierw usprawnić, ogarnąć i dopiero później zastanawiać się nad zmianami, bo mam wrażenie, że część z Was też może chcieć uciekać przed czymś, ciągle zmieniając na przykład. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. Przejdźmy do czytania na miłość i uczucia. Jaka będzie dla Was ogólna energia na ten czas? Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji? Jak Wy się przedstawiacie w kwestii miłości i uczuć? Tutaj jakaś królowa buław się odwróciła, albo król buław. No dobrze, jaka będzie dla Was rada? Dziwna rzecz. Podążać za swoimi uczuciami, za swoim sercem. Nie wiem, czy komuś to pomoże, ale mam wrażenie, że ktoś z Was może mieć taką zagwozdkę, co wybrać, kogo wybrać, czy w ogóle wybrać, czego nie robić, czego unikać. Momento. Dziwne czytanie znowu. Widzę jakąś strefę komfortu albo ignorowanie kogoś lub ktoś może się zachowywać jak pies ogrodnika. Nie wiem, czy Was to dotyczy, ale zacznijmy od tego, że w związkach z przełożenia 4 kielichów może sugerować o jakiejś iluzji i w ogóle o tym, że zamiast porozmawiać ze sobą szczerze, to gadacie na okrągło. Albo coś w żartach na przykład sugerujecie, albo gdzieś tam mówicie o innych z nadzieją, że Wasz partner lub partnerka się czegoś domyśli. Nie domyśli się. 4 kielichów może sugerować, że ktoś zachowuje się jak pies ogrodnika. I to też na tej zasadzie, że na przykład to jakby ktoś nie chciał, albo inaczej, jakby ktoś był lekko kontrolujący w Waszym związku i na przykład był zazdrosny o to, że druga strona gdzieś tam sobie wychodzi i hula, ale z drugiej strony też nie wejdziecie razem. Nie wiem, czy ma to sens to, co mówię. Dla singli z przełożenia 4 kielichów mogłaby sugerować, że zastanawiacie się, dlatego że coś może być na horyzoncie, ale to coś to jest tylko i wyłącznie romansowe. Jeśli chcecie, bierzcie. Jeśli nie, to uciekać, gdzie pieprz rośnie. 4 kielichów sugeruje, że w ogóle sprawy miłościowe w tym miesiącu jakoś Wam nie zajmują myśli. O, tak bym powiedział. Nie wiem czemu. Tutaj bardzo się nad czymś zmużdżacie, być może nad pracą i finansami, które zaraz sprawdzimy. W każdym razie tutaj trzeba zastanowić się, jak myślicie o sobie i na przykład osoby, które wybierają przygodne relacje i znajomości, zastanowić się, czy nie uciekacie właśnie w ten sposób przed samą sobą. Ewentualnie wytłumaczcie sobie kogoś, kto zachowuje się w ten sposób wobec Was. Wytłumaczcie sobie jej zachowanie w ten sposób, że ucieka przed sobą, przed prawdą o sobie. W ogólnej energii dla związków 2 buław, lekka rutyna. Lekka rutyna na tej zasadzie, że właśnie nie wyjdziecie nigdzie razem, nie zrobicie niczego spontanicznego. Być może momentami jest troszeczkę nudno i wypadałoby to zmienić. 2 buław sugeruje jakieś rozdroże i to rozdroże może być związane
Tak mi się też wydaje ze wspólną przeprowadzką bądź ze wspólnym zamieszkaniem ze sobą. Dla relacji, które są powiedzmy w miarę nowe, niesformalizowane lub osoby, które razem mieszkają. Dla singli z ogólnej energii dwójka buław może sugerować, że single gdzieś się troszeczkę rozkokosiły w tym singlostwu i nie chcą niczego więcej. Albo już nawet w ogóle nie myślą o randkowaniu, co jest błędem, bo gdzieś tutaj zamykacie się na miłość. To tyle, tak bym powiedział. Tutaj też w ogóle mam wrażenie, że ktoś podejmuje taką decyzję o tym, żeby odciąć się w ogóle od kogoś z przeszłości. Tak jakby tłumaczycie sobie i próbujecie tej osoby znielubić. Tą osobę znielubić. Zobaczcie, wasz partner lub partnerka pokazuje się jako 9 buław, a jest to karta pokazująca jakieś odgradzanie się, jakąś taką klatkę i ja mam wrażenie, że wasza druga połówka może trochę chcieć kontrolować. Ewentualnie wy potrzebujecie więcej przestrzeni w tej relacji, więcej zaufania. Wy sobie spędzacie czas ze swoimi znajomymi i on bądź ona też sobie spędzają czas ze swoimi. Żeby, był czas, żeby ze sobą zatęsknić. Tak bym zasugerował. Jeśli chodzi o single, to przychodzi do was 9 buław. Słuchajcie, tutaj widzę nawet nie czarnowictwo, ale zasłanianie się i gdzieś patrzenie na rzeczywistość przez filtr pod tytułem nie potrzebuję związków ani relacji, świetnie sobie radzę, to jest ważne, żeby sobie radzić i żeby tutaj nie uwieszać się innym na szyi i nie być osobą uległą, która potrzebuje, żeby ją lub jego ktoś uratował, uratowała, ale też, żeby nie do przesady, tak bym powiedział. Tutaj też znowu zaznaczę to, że być może nie przychodzi nic, dlatego że gdzieś nie macie czasu na to, żeby w ogóle się umawiać z kimkolwiek. Zobaczcie, wy przedstawiacie się w związkach jako karta kochanków. I teraz tak, kochankowie, może być informacją, że ktoś z was, dlatego że jest rutyna w związku, po prostu gdzieś szuka sobie czegoś na boku albo w ogóle flirtuje. Tak bym powiedział. Może nawet nie szuka, flirtuje. Też bym zasugerował, że ktoś z was obawia się wejść w związek, dlatego że kojarzy wam się to z rutyną właśnie, z ograniczeniem. Tak bym zasugerował. Jeszcze tak bym powiedział, że to wy jesteście tą osobą taką bardziej skłonną do wybaczania, do podania sobie ręki na zgodę, może troszeczkę uleglejszą. Słuchajcie, single, wy przedstawiacie się jako karta kochanków, czyli tak, być może jest wam w głowie tylko relacja kochankowa. Dla części z was, to może się przydarzyć w tym miesiącu. Chociaż powiedział, słuchajcie, nie, mam wrażenie, że możecie natrafić na kogoś, kto chce czegoś więcej, a wy wtedy dystans. Chyba że na odwrót, możecie sobie odwracać tę energię. Kochankowie, też bym powiedział, że znowu podejmujecie, już dawno była ta podjęta decyzja o tym, żeby relacje ze sobą tworzyć. To jest ważne, ale nie zamykajcie się przez to na nowe relacje. Rada dla związków, karta królowej kielichów i jest to informacja, żeby podążać za swoim sercem, żeby gdzieś zadbać o taki flirt w relacji, żeby gdzieś tutaj docenić tę swoją drugą połówkę, gdzieś zmotywować, gdzieś sprawić, że poczuje się potrzebna, w ogóle pracować nad czułością. Tej czułości ma być dużo pomiędzy wami w tym miesiącu i niech czyjaś matka się nie wtrąca, tak bym powiedział, do waszego związku. W radzie dla singli jest karta królowej kielichów, znowu otworzyć się na nowe relacje. Jeśli jest ktoś, komu na przykład zawrócicie w głowie, zawróciłyście, spróbować dać temu szansę, powoli, krok po kroku, w swoim tempie. Czego nie robić, czego unikać dla związków? Karta księżyca. A właśnie, makowa panienka.
mówi, żeby nie robić nic na boku, żeby tam nie flirtować właśnie w pracy czy gdziekolwiek indziej z innymi. No cóż, karta Księżyca sugeruje, żeby nie ukrywać czegoś, po prostu, czyli porozmawiać być może o tej rutynie, albo spróbować wprowadzać jakieś innowacje w życie seksualne wasze, żeby było ciekawiej i wzniecić ogień. Czego nie robić, czego unikać dla singli? Karta Księżyca. Słuchajcie, powiedziałbym tak. Znowu, karta Księżyca sugeruje ukrywanie, w tym przypadku uczuć, emocji, waszych potrzeb. Każdy z nas ma potrzeby, gdzieś tutaj jakiegoś uznania, czułości i tak dalej. Nie można ich wypierać albo myśleć, że już nigdy nikogo nie poznam, bo każdy szuka tylko i wyłącznie jednego. Być może trzeba poznać 300 osób, zanim rzeczywiście się na to trafi. Co tam w pracy i w finansach? Jaka będzie dla was ogólna energia? Oho, tutaj nieźle. Ktoś może mieć więcej pracy, może wyższe stanowisko, więcej obowiązków i właśnie w to się angażujecie. Już tutaj się zawiązuje. Co do was przychodzi, co się pojawia? No właśnie, sporo pracy. Ale też słuchajcie, poszerzanie swoich horyzontów, być może rozwijanie siebie, w sensie jakiejś edukacji, ale nie chodzi mi o to. Tak, poszerzanie swojej oferty dla osób, które rzeczywiście motocykl za oknem potwierdza, mają jakieś biznesy na przykład. Co odchodzi do przyszłości? Jak wy się przedstawiacie w pracy i w finansach na czerwiec? Słuchajcie, widzę tutaj coś konkretnego. Naprawdę mi się to podoba. W ogóle wydaje mi się, że bardzo się skupiacie na życiu zawodowym w tym miesiącu. Rada dla was. Przyjąć kontrolę nad czymś. Może nad swoimi wydatkami, może za dużo szastacie na prawo i lewo i nie macie oszczędności. Czego nie robić, czego unikać? No dobra. 2 rycerzy się pojawiło. Rycerz buław i rycerz mieczy. Tylko że oni troszeczkę inaczej działają, bo rycerz buław pod wpływem chwili emocji, a rycerz mieczy działa przemyślanie, zaplanowanie. Momento. Zobaczcie, z przełożenia rycerz buław, a rycerz buław mógłby właśnie sugerować, że będzie się trzeba w tym miesiącu nastarać, zmieniać plany właśnie w ostatniej chwili, konkretnie działać, podejmować szybko decyzje, szczerze rozmawiać. Mam wrażenie, że będzie sporo przemieszczania się, jeśli chodzi o pracę w tym miesiącu. Być może komuś przyda się auto w pracy, jeśli myślicie, czy by na przykład nie rozpocząć kursu na prawo jazdy. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla was karta sądu ostatecznego. Bardzo dobrze, dlatego że ta karta sugeruje wejście na wyższy poziom i mam wrażenie, że w tym miesiącu może was rzeczywiście czekać podwyżka, awans, wynegocjowanie sobie lepszych warunków umowy, jak najbardziej. Ta karta sugeruje o polepszeniu, polepszenie waszej sytuacji zawodowej, tylko że mam wrażenie, że tak czy siak możecie za bardzo trwonić pieniądze na głupoty.
Karta sądu ostatecznego sugeruje, że być może trzeba otworzyć się na nowe możliwości lub poszerzyć swoją wiedzę, jakąś ofertę, którą tutaj proponujecie, zwłaszcza jeśli macie swoje własne biznesy. Zobaczcie, przychodzi do Was karta 8 monet, a 8 monet to jest właśnie karta pracy. Tu jest przedstawiony kowal, który kuje denary i jest to informacja, że będzie dużo takiej żmudnej, dokładnej, skupionej na detalach pracy. Tak bym po prostu powiedział. Pracy będzie sporo, ale jest to opłacalne, bo w tym miesiącu można sobie nieźle zarobić. Tutaj trzeba kuć żelazo póki gorące i też przyjmować jakieś propozycje, jeśli chodzi o zmiany lub wyjazdy służbowe. Zwłaszcza dla osób, które mają taką pracę niepewną na przykład. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta Królowej Mieczy albo Króla Mieczy i to już sobie możecie odwracać. I ta karta przedstawia kogoś, kto jest bardzo taki zimny, niedostępny, kontrolujący i ta karta odchodzi do przeszłości. Ja bym powiedział, że to może być wasz pracodawca albo wasze spojrzenie na sprawy związane z pracą i z finansami, a konkretnie na sprawy związane z oszczędzaniem. Czyli tak, pracodawcę łatwo w tym miesiącu ugłaskać. Być może jest, może nawet nie to, że bardziej uległa, tylko po prostu bardziej otwarty na propozycje, na rozmowy. Inna sprawa jest taka, że Wy możecie momentami patrzeć zbyt optymistycznie, albo może nawet nie optymistycznie. Tak wiecie, że machniecie ręką, dobra, to wezmę z oszczędności, albo w tym miesiącu też nie oszczędzę, spoko, jakoś tam sobie poradzę. Wypadałoby to zmienić. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta 2 kielichów. 2 kielichów to karta, która przedstawia 2 osoby, które zawierają ze sobą, tutaj w tym przypadku, jakiś pakt, sojusz, podpisują razem korzystną umowę. Być może w tym miesiącu znajdziecie partnera biznesowego lub partnera do przeprowadzki firmy. Na przykład zmieniacie, jeśli myślicie o zmianie miejsca swojej firmy. Wiecie, o co mi chodzi? Mam nadzieję, że z tej ulicy na tamtą się przenosicie swój biznes. Tutaj też bym powiedział, że jeśli tupniecie nogą i przejmiecie kontrolę, bo to też jest w Radzie, to jesteście w stanie w tym miesiącu rozprawić się z kimś, z kim się sądzicie. Też wypadałoby zasięgnąć rady kogoś, kto jest bardziej lub bardzo doświadczony w tych sprawach. Słuchajcie, bo w Radzie jest kapłan. Kapłan to byk, albo bliźnięta, albo koziorożec, ale w ogóle ktoś, kto jest uznawany za autorytet. Dla osób, u których sprawy sądowe gdzieś tam się nie rozwijają, to powiedziałbym, że wypadałoby zmienić adwokata, prawnika, nie znam się na tym. Karta kapłana też sugeruje przejmowanie kontroli nad swoimi wydatkami. Czyli jeśli w tym miesiącu zarobicie więcej, a jest na to możliwość, to odłożyć. Tak bym powiedział. Czego nie robić, czego unikać i jest to karta rycerza mieczy, który właśnie w przeciwieństwie do rycerza buław działa w sposób przemyślany. Zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o przeprowadzki, zwłaszcza jeśli chodzi o zmianę, miejsca, w którym jest wasza praca, wasza firma. Tutaj bym też powiedział, żeby nie zapominać o zdrowym rozsądku, jeśli chodzi o zarządzanie swoimi pieniędzmi. Ta karta, jeszcze coś chciałem powiedzieć. Rycerz mieczy. Co on wam chciał powiedzieć? A właściwie ja. Nie, chyba tyle w takim razie. Wychodzi na to, że skoro nie było tutaj, że skoro wypadło mi z głowy, to chyba nie jest to istotne. Kuć żelazo póki gorące, po prostu. Gdzieś coś dzwoni, jeszcze nie wiadomo w jakim kościele, więc przyjrzeć się. Wszystkiego dobrego. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, dlatego że wówczas pomożecie mi w rozwoju go i wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa, pa.